teraz wtedy będzie tak, ja powiedziałem, że kto wy są, a potem będzie pytać i kiedy ktoś będzie odpowiedzieć, to do nich. Okej? Okej. Ale dobrze jest, czy mamy się przesiąść do światła? Nie ma ludzi. Mniej cię widać, tym lepiej. Ja bym się cieszył się ze w cieniu. Zaczynamy? Cały czas kręcę. Zaczęliśmy. No, wtedy cześć. Jestem Olża z Kazachstanu i teraz będziemy rozmawiać z kolegami z Polski. Jesteśmy teraz nad Stambułem. I tak, to jest Agata, to jest Michał, to jest jeszcze raz Agata i to jest Tomasz. I chyba wszyscy... I nasz reżyser to jest Kamil. Pokaż twarz. Chyba wszyscy są studentami w Krakowie, tak? Nie, ja jestem w Warszawie. Ale miałeś legitymację studencką od AGH, nie? Nie. A, no, i tak, chciałbym teraz zapytać takie pytanie. Co jest dla was, dla Polaków, co to jest patriotyzm? Trudne pytanie. Taki polski patriotyzm, co to jest? No chyba umarł. Wiesz co, nasz polski patriotyzm ma dzisiaj dwa oblicza. Tak. Jedno oblicze bardzo brzydkie i jedno oblicze bardzo ładne. Ładne oblicze, no to powiedzmy, Głównie sportowy. no, nawet wspieramy nasze drużyny sportowe, naszych sportowców. Nie wiem, czcimy miejsca kultu, miejsca dla nas ważne, gdzie są jakieś pomniki, monumenty dawnych czasów. No, a z drugiej strony patriotyzm, z tej brzydkiej strony, patriotyzm polski to jest bójki. Nacjonalizm trochę. Tak, w ogóle, no trochę, no można powiedzieć, że trochę już o rasizm zahacza, nacjonalizm bardzo duży. I no jest, wydaje mi się, że jest tego coraz mniej w Polsce, ale ciągle występuje. I tyle. Myślę, że polski patriotyzm to głównie sportowy patriotyzm. Ktoś może narzekać strasznie na kraj. Jesteśmy takim narodem, który lubi narzekać. Narzekamy cały czas. Jak to Ale jest źle. myślę, że wszyscy to lubią narzekać. Tutaj w Turcji, Tak w Kanadzie, samo? tak. Ale mówi się, że my to chyba przodujemy w tym narzekaniu. Mówimy, jak to jest źle w naszym kraju, ale jeżeli ktoś jest entuzjastą sportu, fanem, to no, naprawdę jest gotów wymalować sobie flagę barwy narodowej na twarzy i z Bogu rodzicom na ustach bronić honoru Polski. Znaczy problemem jest to, że to są z reguły Kibicuję. bardzo krótkie zrywy patriotyzmu. Tak. Było u nas euro i był krótki zryw patriotyzmu, wszyscy Polska, jesteśmy się razem. jednoczyli. Po czym każdy się rozszedł w swoją stronę. Mieliśmy katastrofę wielką, też wszyscy się nagle zjednoczyli na krótki okres, po czym znowu do widzenia. Jeszcze się trochę okazuje, przynajmniej ja tak dostrzegłam, będąc teraz pierwszy raz w sierpniu w Warszawie, pokazuje się patriotyzm przy pamięci o Powstaniu Warszawskim. Tak, byłem w tym muzeum, to jest bardzo, Widziałeś? bardzo mi się podobało, kiedy w tym kafe Mieczysław Fok powiedział, że to było takie, nie wiem, coś inne, że kiedy śpiewasz przed ludzi, którzy mają broni z nimi i to w każdy czas ktoś może wejść i coś zrobić do nich. Ale wiesz, no tak, jeżeli coś sportowe, to normalnie, że cały kraj jest za Polskę, a jak to w codziennym życiu, jak to można widzieć w Polsce? Chyba nie zobaczysz. Nie za dużo tego będzie. Znaczy, ja na przykład mam największe obawy, że my w tej chwili jesteśmy w takich czasach, że gdyby, nie daj Boże, Polska miała stanąć do wojny, to większość młodych ludzi by uciekła. Nie stanęliby do wojska, nie chwyciliby za broń, żeby bronić kraju, tylko większość ludzi, myślę, że uciekłaby, a przynajmniej duża część. Ale macie takie historie i wszystkich powstań. To prawda, no.
Ale to gdzieś zaginęło. W tym motłochu mediów, internetu, ogłupiającej telewizji, ja się obawiam, że to gdzieś zaginęło. Nie widać tego przynajmniej na co dzień. No, na przykład przeciw akta albo coś takiego. To nie jest patriotyczne. To jest raczej... To się bym nie wiem, zamknęła w prawach ludzkich, a nie w patriotyzmie. Ale tak, żeby Polska za Polskę, myślę, że byłoby ciężko. Wiesz, to zanika w takim życiu codziennym. A na przykład jak będą reagowali Polaki, jeżeli ktoś będzie w Polsce żyć, mieszkać, pracować, na przykład wielu niż 2-3 lata i on albo ona nie będzie znać polskiego. Będzie miał ciężko w Polsce. To znaczy, Jak będą reagować Polaki? że Polacy ogólnie nie zauważyłem, żeby źle reagowali na osoby mówiące innym językiem, ale raczej chodzi o takie kwestie wygodności, to znaczy mało jest, przynajmniej ja zauważam, administracji, która mówi w innym języku niż polski, czyli na przykład kiedy obcokrajowy chce kupić bilety, dogadać się z kimś w sklepie, no to jest naprawdę problem, bo mało kto tam zna inny język niż polski. Ale to jest pokolenie naszych rodziców. W naszym pokoleniu już prawie każdy mówi po angielsku, także myślę, że z tym nie ma Zmieni to problemu. się. Zmieni to Ale się to bardzo będzie, niedługo. to będzie wymiana, ale ona będzie stopniowa. Więc obecnie to mógłby być problem, ale nawet może nie problem, a niedogodność. W każdym razie jakiejś dyskryminacji ze strony ludzi raczej nie będzie. Już nie. Nie, no tak, jeżeli to jedna osoba, to nie ma problemu. A jeżeli na przykład dzielnica nie będzie mówić po polsku i będą jakieś takie samotne, nie wiem, i nie będą kontaktować z Polakami. Wiesz co, coś takiego chyba u nas w Polsce jeszcze nie istnieje. Ja przynajmniej się nie spotkałem w żadnym Nie, mieście, żeby była dzielnica obcokrajowców. A jeżeli tak będzie, Będzie im ciężko się przebić. Jak już się przebiją, to nie będzie problemu, ale żeby się przebić jako nowość, niestety często jesteśmy zamknięci na takie nowości. I bywa po prostu trudno na początku, ale jeżeli ta grupa ludzi miałaby dużo cierpliwości i wytrzymałości, no to myślę, że potem to już by przeszło do normy. Tylko że bardzo często Polacy nie lubią często zmieniać takich nawyków. Niestety nie jesteśmy aż tak jeszcze otwarci, bo do nas po prostu nie zjeżdża dużo cudzoziemców. To jest problem. ja byłem w Krakowie i widziałem tam tyle turystów. Ale to są turyści, to są wycieczki, wiesz, krótkie, a nie, że ktoś przyjeżdża i chce emigrować do nas. Tego nie Właśnie wiem. wiesz, inaczej się chyba, przynajmniej tak myślę, że inaczej Polacy patrzą na ludzi, którzy przyjeżdżają na wakacje z innych krajów, a inni, którzy przyjeżdżają pracować, czyli teoretycznie zabierać im miejsca pracy w ich kraju. Ja myślę, że to mógłby być taki problem dla Polaków, jeśli by była duża grupa etniczna, która by zabierała miejsca pracy innym. A, jak Coś w tym Turcja stylu. w Niemczech, tak? No właśnie. Ale w Polsce generalnie nie ma pracy, więc raczej obcokrajowcy nie przyjeżdżają. Good point. A, to tak, ja widziałem i to bardzo mi się zainteresowało, że na przykład w Niemczech albo w Austrii tam doner robią Turki, a w Polsce Polaki. No, zakupiliśmy ten pomysł donerów od Turcji, prawda? I no, wydaje mi się, że został bardzo zeuropeizowany, czy spolszczony nawet i przerobiony na nasze warunki. Czyli, prawda, wygląda to już bardziej przypomina taki fast food niż jakieś takie tureckie danie. No ja zapytałem to, bo wiecie, po Sojuszu mamy kilka regionów w Kazachstanie, które są na Kazachstanie północnym i tam mamy wielu Rosjaninów i oni nie tylko nie mówią po kazachsku, ale jeszcze i nie chcą go Nie chcą się uczyć. uczyć. Tak. I mamy taki problem, bo oni chcą, jak nie wiem, coś być z Rosji albo coś takiego i co możecie na ten temat polecać na przykład? Polacy też jacy są. To Nie mogę znaczy- tyle powiedzieć. Mam znajomą, która jest w Holandii, wyemigrowała do Holandii ze swoją matką i tam są dzielnice, w których też są właśnie enklawy pozamykane Polaków i oni też się nie chcą uczyć holenderskiego. I siedzą w tej Polsce po kilka lat i gadają tylko po polsku.
Także to są problemy ogólne, nie tylko u was, bo tak jak ci mówię, jej matka wyjechała dużo wcześniej od niej i prawie nic po holendersku nie umiała powiedzieć. Siedziała tylko w dzielnicy Nie, polskiej, no. bo się dało wszystko tam załatwić. A ile tam osób jest w tej dzielnicy? Dużo ich tam jest. Nie, dużo jak 1000, 2000. Ja nie wiem, bo mnie tam nie było. Wiesz co to jest, bo w Kazachstanie mamy kilka miast i jak mamy mało ludzi, tylko 16 milionów mieszkańców i to jest bardzo Widoczne. taka większość ludzi, które nie mogą i to jest naprawdę taki problem. A jaki stosunek wy macie do tych Rosjan? Ja nie wiem, chyba chcieli do tych regionów dodać Kazachów, żeby oni tam żyli, pracowali, ale im tam też ciężko, bo jeszcze nie mają takich wszystkich zrobionych, nie wiem co to jest, rzeczy, żeby można było tam pracować i żyć. Generalnie wydaje się dosyć naturalne, że jeżeli chce się gdzieś wyemigrować do jakiegoś innego kraju, to wypadałoby się nauczyć tego języka po prostu. Tak. Takie jest moje zdanie, że jeżeli ja bym chciała gdzieś wyjechać, to wypadałoby, żebym umiała w tym języku mówić, a nie tylko łamaną angielszczyzną, że tak powiem. Nie o to chodzi, jeżeli chcę tam mieszkać. To jest dosyć naturalny krok, nauczyć się języka. Tak. Tak uważam. I dlatego przyjechaliśmy do Turcji kompletnie nie znając języka. Proszę bardzo, ja znam parę słów. Tak, kolega się Co nauczy. znasz? Powiedz się. Çok Czaj. güzel. Czaj. Czaj! Evet. Teşekkürler ederim. Şöyle böyle. Boję się. Güle güle. Tak. Na przykład byliśmy z kolegami w Paryżu i jeden mój kolega powiedział, że musisz znać tylko 3 frazy po francusku. Jakie? Bonjour, merci, je t'aime. I jeszcze je m'appelle, je m'appelle i coś, jakoś imię. I mnie to продемонстрировал, jak w jednym sklepie, bonjour, to tak pokazał, że 2 i potem zapłacił i powiedział, że merci. Tak. Pani, dziękuję, że odpowiedziała na moje pytanie i do zobaczenia. Zapraszamy jeszcze raz Was do Turcji albo do Kazachstanu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo, Kamilu. A właśnie może też kamerzysta jeszcze się wypowie do tych tematów nawiązując. Wszystko.